Kochani, w tym odcinku pokażemy Wam systemy transportowe Kubrick System One, czyli system oparty o skrzynię kart i platformę transportową. Zapraszamy. Piotr, opowiedz nam, jak przewozimy skrzynie One, które są ciężkimi skrzyniami, bo mają tą wyjątkowo mocną konstrukcję. Opowiedz, jak to przewozimy, dlaczego tak, a nie inaczej. Opowiedz o samym karcie. Ja mam bardzo proste rozwiązanie, które bardzo mi się podoba. To jest system jezdny oparty o skrzynię kart. Pokażę najpierw może samą skrzynię kart. Popatrzcie, to jest skrzynia, która ma wbudowane koła na metalowej osi, koła z bardzo dużym bieżnikiem, bardzo szerokie, z gumowym pokryciem. Po drugie, żeby było wygodnie, skrzynia ma zamontowaną teleskopową rączkę, którą w bardzo prosty sposób można opuścić i podnieść. Zwróćcie też jeszcze uwagę na jeden element konstrukcyjny. Mam na myśli to oto cięgno, którym teleskopowa rączka jest przymocowana do pokrywy. Pokrywa z kolei jest spięta zapięciami poliamidowymi oraz z drugiej strony, zwróćcie uwagę, tutaj są szpilki. Te szpilki są również stalowe. To powoduje, że cały system, cała konstrukcja jezdna jest konstrukcją bardzo stabilną. Oczywiście mamy również i boczne łączniki do montowania całego systemu, jak i również dwie pary dodatkowych łączników, które służą nam do montowania systemu Pro 500 oraz skrzyń Pro o rozmiarze 600. To są te zapięcia o szerszym rozstawie. Tyle u mnie. A co, Grzegorzu, u Ciebie? A ja mam system platformy. Ja osobiście jestem dużym zwolennikiem tego systemu, ponieważ jest to innowacyjny system na skalę światową. Nikt na świecie nie ma tak rozwiązanego systemu platformy jak w Kubricku. A niby czym on się różni aż tak bardzo od karta? No słuchaj, przede wszystkim zobacz. Na dole mamy skrzynkę wysoką. Możemy mieć oczywiście przeróżne skrzynki, bo to jest dowolna możliwość konfiguracji, ale mamy skrzynkę wysoką. I teraz popatrz. Jeżeli ja tą skrzynkę wysoką, odepnę, to mam skrzynkę bez kółek. Ona jest stabilna. Ty masz tą samą skrzynkę, ale z kółkami. Ale zanim powiem Wam o mojej ulubionej funkcji platformy, chwilkę o platformie. Bardzo mocna konstrukcja, metalowy pręt przez całość, bardzo silne koła, metalowe koła skrętne i przede wszystkim, zobaczcie, możliwość hamowania. Czyli jeżeli zahamujemy te koła, platforma stoi i możemy sobie ją stabilnie używać. Skoro zdjęliśmy z naszego słupka element jezdny, to możemy zrobić to. Słuchajcie, to jest innowacyjna cecha. Tego nie ma nikt. Platforma, na której przywieźliśmy te skrzynki i odpięliśmy element jezdny, umożliwia nam stawanie na tych skrzynkach i tak zwany system schodów. Zobaczcie, w sposób niezwykle wygodny wchodzę sobie na wysokość
skrzynki 450. Ty, Piotr, nie możesz tego zrobić, bo masz kółka. A ja mogę. A jakby tą najmniejszą tutaj u góry postawić, Tak. to jaki zasięg będzie? Oczywiście. I teraz posłuchajcie jeszcze. W naszych komentarzach bardzo często pojawiło się dostawania są drabiny, dochodzenia są drabiny. To jest oczywiście prawda. Dochodzenia są drabiny, ale drabinę musimy wnieść, musimy ją przywieźć, musimy ją kupić. Ale są sytuacje, gdzie taki system po prostu uratuje nas w jakiejś historii, kiedy trzeba doraźnie stanąć, coś zrobić. A poza tym, jak chodzimy po drabinie, to musimy się jedną ręką drabiny trzymać. Ale zobaczcie, załóżmy, że to jest jakaś rzecz, którą chcę wnieść. Muszę ją trzymać dwoma rękami, tak? I teraz zobaczcie, jeżeli mam ten system, to ja sobie ją odkładam, tak? I schodzę. Nie wiem, telewizor, obraz na ścianę, podobne rzeczy. Muszę trzymać dwoma rękami, wchodzę wygodnie. Jeżeli chcę sięgnąć wyżej, spinam to. Teraz mam mniej wygodny stopień. On ma wyższy tak zwany atak. Tak? Zmierzmy tak, zmierzmy ile mają same skrzynki. Tak. Po raz pierwszy, Piotrze, patrzę na Ciebie z góry. To jest 60 stopni. 60 stopni jesteśmy wyżsi, a 60 cm. 60 cm. A jeśli Tak. chodzi o zasięg ramion? Trzymaj tam. Na dole, ile tu mamy? Tak. Lecimy. Tyle. Jakieś 3 metry. To jest 3-metrowa taśma. Słuchajcie, 3 metry mogę sięgnąć ze skrzynek, które przywiozłem ze sobą na budowę. Rozumiecie? To jest przewaga. Mam te skrzynki, przyjechałem z nimi i mogę sięgnąć 3 metry. Zwykłe mieszkanie ma 2,60. Myślę, że w wielu krajach. A my możemy sięgnąć 3 metrów, czyli możemy żarówkę wymienić, coś przykręcić. Wszystko możemy zrobić. Oczywiście, a możemy nawet, jeżeli mamy dwie takie platformy, zrobić sobie między nimi podest i na tym podejście spokojnie funkcjonować. To jest niezwykła przewaga platformy, ale ma też wady. Pewnie mi o tym powiesz, Piotrze. Pewnie, że powiem, To mów. bo mi się bardzo... Wezmę sobie to od razu, żeby o tym opowiedzieć. To, co mi się podoba w karcie, to to, że to jest system już gotowy, 3-elementowy, bardzo łatwo i szybko się go montuje. A teraz Wam powiem, w jakim miejscu kart będzie mieć przewagę nad platformą. Popatrzcie. Maksymalny rozstaw to jest 58 cm. Czyli swobodnie sobie przyjadę przez większość drzwi i wjadę do windy. Drzwi mamy mniej więcej 80, mogą mieć 70 w środku niektóre. Kiedyś miałem 60. A teraz popatrzcie, ile mamy tutaj. Tu mamy 74,5. Rzeczywiście, rozstaw kół w platformie jest dużo większy niż rozstaw kół w karcie, przez co może być mniej mobilny na przykład w wąskich windach, w blokach, w wąskich drzwiach w blokach, ale są sytuacje, gdzie platforma jest niezastąpiona. Gdzie będzie niezastąpiona? W jakich sytuacjach platforma będzie akurat lepsza niż kart? Na przykład, kiedy mamy dużo przestrzeni i właśnie potrzebujemy pracować w taki sposób, co powiedziałem, czyli potrzebujemy na skrzykach stawać, potrzebujemy mieć na przykład więcej tych skrzynek, potrzebujemy na przykład użyć samej platformy do transportowania na przykład worków z klejem, czy na przykład dla fliziarzy, którzy klęczą, przesuwania płytek na tym elemencie jezdnym. No tutaj wyobraźnia jest nieograniczona. Możecie jej po prostu używać jako płaskiego elementu z kołami, który dodatkowo możemy swobodnie skręcać. Ale jeszcze jedna rzecz, która jest niezwykle ważna. Inne systemy też mają platformę, ale tamta platforma ma 4 małe kółka skrętne. Chwalą się, że mogą nimi kręcić, ale nie mogą zrobić tego. I teraz posłuchajcie. W poprzednich odcinkach mówiliśmy Wam, po co są te klipsy tylne. Wszystkie systemy mają tylko 2 te klipsy. My mamy trzeci. Zaraz Wam to pokażę, bo to jest bardzo ważne.
Chyba wiem, do czego zmierza, bo zauważcie, ja mam rączkę i to jest proste, a ten system nie ma rączki, ale też jest mobilnym systemem, więc pytanie jest, w jaki sposób to można przemieszczać ten zestaw. Zobaczcie. Te systemy tylne są po to, że jeżeli ja ten system biorę na siebie, to tak naprawdę te tylne zapięcia w 100% są obciążone, jeśli chodzi jakby o trzymanie tych skrzynek w całości. Te boczne są naprężone, ale w zasadzie trzymają te tylne. Czyli każdy element systemu One może być przewożony na Karcie? ale również może być przewożony na platformie. Czyli tak naprawdę Wy możecie sobie zdecydować tego dnia, czy jedziecie z platformą, bo macie szerokie tematy, albo Czy jedziecie z kartem, bo wolicie, żeby coś było kompaktowe. i się zmieścić w węższe drzwi. Ale teraz popatrzcie, fajna zaleta platformy jest taka, ponieważ z tyłu mamy szerokie koła, ale nie mamy rączki. Nie ma rączki. Przez to, że nie mamy rączki, zobaczcie, ja mogę zajrzeć do każdej skrzynki dowolnie. Zajrzeć w ten sposób, tak? Piotr, ty tego nie zrobisz. Zaraz, zobacz. Albo zrób. Do tej zajrzę. No, z tą będzie rzeczywiście problem. Tak. Żeby tą otworzyć, muszę ściągnąć górną i tą też muszę ściągnąć. A ja zajrzę do tej na samym dole. Muszę zablokować hamulce. Tak? I zobaczcie, w tej chwili mogę sobie na szybko coś wziąć z tej przestrzeni, nie zdejmując poprzednich skrzynek. To jest przewaga. Nie mamy tej rączki z tyłu, więc nic nas nie ogranicza. Możemy sobie otwierać każdy element. Platforma dodatkowa ma jeszcze bardzo fajną funkcję, ponieważ możemy transportować cały ciężar w bardzo komfortowy sposób. Zobaczcie, ja sobie idę i mogę mieć 100 kg obciążenia i idę z tym bardzo komfortowo. Ten system będzie wymagał przechylenia. No i oczywiście warto też zaznaczyć, że ładowność w wypadku karta to 70 kg, a w przypadku platformy? Stóweczka. 100 kg możemy tutaj przewozić. A teraz zobaczcie. Z tej perspektywy widać doskonale, w czym platforma Kubricka jest wyjątkowa. Duże koła, które mamy z tyłu, pozwalają nam ten system przewozić po ciężkim terenie, czyli błocie, piasku, po jakichś nierównościach, gdzie inne platformy z małymi kółkami skrętnymi już nie wjeżdżają. Tam nie ma po prostu, tam jest znak, zakaz wjazdu dla platform z małymi kółkami. A ta platforma wjedzie. Ona ma takie same kółka jak w karcie, bardzo szerokie, więc się nie zapada, a po postawieniu na 4 łapy idziemy sobie z nią komfortowo, bo dojechaliśmy właśnie do powierzchni płaskiej, tej docelowej, ale do tej powierzchni musieliśmy dojechać przez bałagan. Tak. Podsumowując, 2 systemy transportu Kubrick One. Te same elementy, te same skrzynki możemy przewozić Albo na karcie, albo na platformie. Do Was należy wybór środka jezdnego. Możecie mieć oba. Wszystkie elementy są kompatybilne. ja mam oba. Kochani, w tym odcinku chcieliśmy Wam przybliżyć różnicę między systemami jezdnymi Kubrick System One, Czyli system kart i system platformy transportowej. Do Was należy wybór, na czym przewozicie nasze skrzynki. Możecie przewozić raz na jednym, raz na drugim. Wszystkie systemy są ze sobą kompatybilne. No i cóż, zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału. i do lajkowania. Do zobaczenia. Zapraszamy.